Szanowni Państwo, w tym materiale chciałbym opowiedzieć o moich doświadczeniach z akumulatorową myjką ciśnieniową Dedra DD7086. Tym razem narzędzie pochodzi z zestawu przygotowanego przez firmę z okazji jej 30-lecia i oznaczonego dodatkowo symbolem L3, w skład którego oprócz samej myjki wchodzi akumulator, ładowarka i torba. Ponadto na koniec niniejszego filmu zostanie ogłoszony konkurs, w którym nagrodę ufundowała Dedra. Firma Dedra w ostatnim czasie bardzo dynamicznie zwiększa portfolio swoich narzędzi bezprzewodowych w ramach 18V systemu SAS+ALL. Obejmuje on nie tylko narzędzia warsztatowe, ale również sprzęty przydatne na zewnątrz, w szczególności w ogrodzie. Niedawno została mi udostępniona do testów myjka ciśnieniowa. Na opakowaniu oprócz zawartości znajdziemy najważniejsze parametry techniczne. Urządzenie pracuje w dwóch trybach Auto i Eco. W trybie automatycznym pozwala osiągnąć ciśnienie około 22 bar i przepływ 120 litrów na godzinę, a w trybie ekonomicznym ciśnienie robocze wynosi 6,5 bara, a przepływ wody to 65 litrów na godzinę. Czas się zatem przyjrzeć, co wchodzi w skład zestawu jubileuszowego. W pudełku znajdujemy torbę narzędziową DD7001 o pojemności 24 litrów. Mamy też przedłużkę i 3 końcówki, 6-funkcyjną, zraszającą, obrotową, wąż z filtrem pozwalający na zasysanie wody ze zbiornika, pianownicę i oczywiście moduł główny myjki. W skład tego kompletu wchodzi też podstawowa ładowarka akumulatorów systemu SAS+ALL oraz bateria 2Ah. No i oczywiście dokumentacja. Na początek króciutko o samej torbie. Wykonana z poliestru, posiada w miarę sztywny spód, ma 40 cm długości, 20 cm szerokości i około 25 cm wysokości. Mamy uszy do przenoszenia w ręku i pasek na ramię. Jedna główna komora zamykana na zamek posiada w środku 8 małych przegródek rozmieszczonych równomiernie po obwodzie. Z kolei na zewnątrz mamy 10 kieszonek, po 3 na każdym z boków oraz po 2 z przodu i z tyłu. Wewnątrz zmieści się cały komplet, a zatem rozłożona myjka z akcesoriami razem z akumulatorem i ładowarką. Przyjrzyjmy się teraz budowie myjki z bliska. W uchwycie modułu głównego mamy duży szary spust. Narzędzie będzie pracować tak długo, jak długo pozostanie on wciśnięty. Urządzenie możemy zablokować przed przypadkowym włączeniem z wykorzystaniem turkusowego przełącznika umieszczonego w spuście. Wystarczy przesunąć go w prawą stronę. Z przodu znajduje się gniazdo, które pozwala na beznarzędziowe mocowanie lancy. Możemy umieścić w nim przedłużkę lub bezpośrednio końcówkę. Wystarczy wsunąć osprzęt z wypustką skierowaną do dołu i wcisnąć do usłyszenia kliknięcia. Aby zdemontować osprzęt, należy wcisnąć szary przycisk i wysunąć lancę. Zakładanie i zdejmowanie końcówek na przedłużkę odbywa się w sposób analogiczny jak do modułu głównego. Urządzenie może pracować jednym z dwóch wspomnianych trybów. Przełączanie między nimi odbywa się z wykorzystaniem przycisku z symbolem plus-minus, znajdującym się na wierzchu korpusu. Niestety nie mamy podglądu, który aktualnie tryb jest wybrany. Od dołu mamy oczywiście mocowanie baterii. Szkoda, że nie mamy tutaj żadnego zabezpieczenia przed wodą. Przed włącznikiem znajduje się przyłącze węża. Możemy zarówno podpiąć się do instalacji wodnej, jak i korzystając z załączonego przewodu z filtrem zasysać wodę ze zbiornika. Jest to bardzo przydatne w miejscach, gdzie nie mamy przyłącza wody, np. na działce czy w terenie, albo jeśli chcemy korzystać ze zbiorników z deszczówką. Należy pamiętać jednak, żeby regularnie czyścić filtr. Myjka z przedłużką i 6-funkcyjną dyszą ma 82 cm długości, z czego sam korpus to 25 cm, przedłużka to około 37 cm, a wspomniana końcówka ma 20 cm. Nie liczę tutaj mocowań. Dwie pozostałe końcówki są z kolei o 2 cm dłuższe.
Pianownica zaś o wysokości 12 cm ma objętość około 250 ml. Korpus bez baterii ma wysokość około 22 cm, szerokość 7 cm i waży około 1,2 kg, a razem z przedłużką i końcówką masa rośnie do około 1,5 kg. Zobaczmy teraz, jak spisują się dysze. Chciałbym jednak uprzedzić, że ten i kolejne testy do końca filmu zostały przyspieszone, a stosowna informacja pojawiać się będzie przed każdym z nich. Ponadto w większości przypadków wyciszyłem dźwięk myjki, gdyż był on znacznie zakłócany przez wiejący boczny wiatr. Zacznijmy od sześciofunkcyjnej końcówki. Funkcję wybieramy korzystając z pokrętła umieszczonego na samym końcu. Jeden z możliwych trybów pracy pozwala na wykorzystanie pianownicy. Samą pianownicę po uzupełnieniu odpowiednim płynem zatrzaskujemy wieczkiem, które umożliwia przekręcenie jej od spodu do dyszy. Przyjrzyjmy się działaniu 5 podstawowych funkcji. Działanie myjki z pianownicą zaprezentuję za chwilę. Przy okazji porównam działanie myjki w trybie automatycznym, będzie on pokazywany na dole, i ekonomicznym, pokazywanym równolegle na górze ekranu. Prezentację każdego testu powtórzę również z 5-krotnym spowolnieniem. Zaczynam od najbardziej skupionego strumienia. Rozproszenie strumienia 20 stopni. Rozproszenie strumienia 20 stopni ze skosem. Rozproszenie strumienia 40 stopni. Tryb prysznica. Czas na dyszę rotacyjną. Możemy ją obracać wokół osi Lanz. Samą końcówkę możemy też odginać w zakresie plus minus 90 stopni, co daje dużą swobodę w kierowaniu strumienia. Ostatnia z końcówek, tak zwana zraszająca, podobnie jak pierwsza, pozwala albo myć z wykorzystaniem pianownicy, albo strumienia rozproszonego. Tryby przełączamy przekręcając odpowiednio końcówkę. Pierwszą próbę działania myjki przeprowadziłem na moim składanym stole warsztatowym, który już wymagał odświeżenia. Zebrało się na nim trochę pyłu, pozostałości po farbach akrylowych i kleju do drewna. Powierzchnię zmyłem, napełniłem pianownicę, wyrzut piany całkiem solidny, jak na to, co można się spodziewać po myjce o ciśnieniu roboczym na poziomie 20 kilku bar. Dokładne spłukanie i efekt był bardzo zadowalający. O ile dotychczasowe testy były zrealizowane z myjką przyłączoną do instalacji wodnej, to teraz czas sprawdzić, jak narzędzie spisuje się, gdy korzystamy ze zbiornika. Końcówkę z filtrem umieszczamy w zbiorniku wody, drugą końcówkę przyłączamy do myjki i możemy swobodnie pracować. Pamiętajmy jednak, że po uruchomieniu myjki musimy chwilę zaczekać na wyrzut wody z odpowiednim ciśnieniem, bowiem przejście wody przez dołączony 6-metrowy wąż zajmuje około kilkunastu sekund. Myjka jest dosyć głośna, a w trybie automatycznym generuje hałas na poziomie 85,5 dB. No i czas sprawdzić przepływ wody oraz czas pracy na załączonym akumulatorze 2Ah. Test wykonałem zasysając wodę ze zbiornika w trybie automatycznym z dyszą 6-funkcyjną ustawioną na najbardziej skupiony strumień. Opróżnienie 5-litrowego wiadra zajmowało około 3 minut, co oznacza, że zmierzony strumień niewiele odbiegał od deklarowanego przez producenta. Biorąc pod uwagę niepewność pomiarów, należy uznać to za satysfakcjonujący wynik. Bateria 2Ah pozwoliła na troszkę ponad 10 minut ciągłej pracy w trybie automatycznym z maksymalnie skupionym strumieniem przy zasysaniu wody ze zbiornika.
Na dodatkowym materiale widać, jak różni się praca myjki na w pełni naładowanym akumulatorze w porównaniu z pracą z praktycznie całkowicie rozładowaną baterią. Efektywność usuwania zabrudzeń przy różnych stopniach rozproszenia strumienia możemy prześledzić na dosyć mocno zabrudzonej kostce brukowej. Przypominam, że korzystając z myjek ciśnieniowych łatwo wypłukać piasek stabilizujący elementy nawierzchni, w takim przypadku warto później go uzupełnić. Gdzie taka myjka znajdzie zastosowanie? Na przykład przy myciu wózków, rowerów, zwłaszcza jeśli lubimy przejażdżki w terenie na rowerach górskich lub bierzemy udział w zawodach. Błota z roweru pozbędziemy się bardzo szybko i nie będziemy do tego potrzebować ani bieżącej wody, ani gniazdka elektrycznego. Mi się bardzo dobrze spisała przy odświeżaniu zabawek ogrodowych, ale pomocna będzie na pewno także i przy czyszczeniu narzędzi ogrodowych. Zwłaszcza gdy na naszej działce nie mamy dostępu do prądu i bieżącej wody. Również z jej wykorzystaniem możemy nawadniać rośliny. Możemy też wyczyścić elementy tzw. małej architektury, a także meble ogrodowe. Pamiętajmy jednak, że pracujemy z dosyć dużym ciśnieniem i gdy potrzebujemy delikatniejszego strumienia, warto go troszkę rozproszyć lub skorzystać z trybu ekonomicznego, który pozwoli także na wydłużenie czasu pracy na baterii. Oczywiście narzędzie to nie zastąpi myjek wysokociśnieniowych, charakteryzujących się ciśnieniem roboczym ponad 120 bar i przepływami przekraczającymi 400 litrów na godzinę, ale do wspomnianych zadań nadaje się znakomicie. Szczególnie może być przydatny np. dla uczestników wyścigów terenowych, zarówno rowerowych, motocyklowych, jak i nawet samochodowych, co możemy zobaczyć w materiale, do którego link zamieściłem w opisie. Na koniec, zgodnie z zapowiedzią, czas ogłosić konkurs. Szczegóły znajdziecie również w opisie pod filmem. Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu jakiegoś elementu do warsztatu. Może być to szafka, stół, przyrząd pomocniczy, czyli tzw. dżig, narzędzie i tym podobne. Zgłoszenie zawierające odpowiedni opis i 2 zdjęcia zrealizowanego projektu, w tym jedno z autorem, a drugie bez, należy wysłać do mnie w terminie do 6 maja do godziny 23:59. Zwycięzca zostanie wybrany przez członków grupy DIY Rozwiązania do warsztatu w drodze głosowania, które rozpocznie się 8 maja około godziny 8 i potrwa do 9 maja do godziny 23:59. Zasady głosowania zostaną podane w specjalnym poście na wskazanej grupie, a nagrodą jest widoczny jubileuszowy zestaw bezprzewodowych narzędzi ogrodowych marki Dedra, zawierający podkaszarkę, nożyce 2 w 1 do trawy i do krzewów oraz akumulator i ładowarkę. Udział mogą brać tylko osoby pełnoletnie, a nagroda zostanie wysłana pod wskazany przez zwycięzcę adres, ale tylko na terenie Polski. Dokładne zasady i warunki uczestnictwa znajdują się w opisie pod filmem.